Lata 1995-96 zaowocowały całym ogromem klasycznych już teraz płyt. Jednym z nich jest opisywany dzisiaj album, a mianowicie Satyricon Nemesis Divina. Myślę, że oglądający mój kanał Satyricona przedstawiać nie trzeba. Jednak pokuszę się o kilka faktów biograficznych. Powstają w Oslo w 1990 roku jako grupa Eczema z inicjatywy Ex-Hurtuma oraz Vardoga. I do 1991 roku grają death metal. W 1991 dołącza do nich główny kompozytor i gitarzysta, czyli Satyr, i wtedy zmieniają nazwę na Satyricon. W 1993 roku dołącza Frost na perkusję, od tej pory są duetem. W 1996 rejestrują razem na basie z Kveldulven, czyli de facto z Nocturno Cultus Dark Throna, płytę kultową, o której dzisiaj będzie mowa, a mianowicie Nemesis Divina. Trzeba przyznać, że album w tamtym czasie stał się wyznacznikiem, jeżeli chodzi o ówczesną scenę black metalową. Został zrealizowany w profesjonalnym studiu Co Słychać, do tego została przygotowana świetna sesja fotograficzna. Trzeba sobie również uświadomić, że w tamtych czasach, jeżeli chodzi o black metal, to większość płyt miała wkładki i okładki czarno-białe bądź kserowane. Do tego brzmieniowo nie odchodziły od zwykłych demówek, a nie profesjonalnych albumów i to naprawdę słychać. Na tę potężną płytę składa się 7 majestatycznych kompozycji, z których wylewa się siła, moc i precyzja muzyków wykonujących ją. Mamy tutaj tremola gitarowe, które bez przerwy wygrywają jakieś melodie oraz mistrzowskie popisy perkusisty Frosta. Wszystko na płycie wręcz hipnotyzuje. Myślę, że jedyną kapelą w tamtym okresie, która mogła się porównywać do Satyricona, to był Emperor. Szybkość i dzikość muzyki jest umiejętnie połączona z chłodem i mrozem norweskiej natury i norweskiej duszy. Teksty są napisane w języku angielskim, jest również kilka tekstów w języku norweskim. Jeden z nich napisał Frost z Dark Throne. Mamy również zaśpiewy kobitek, co również wzbogaca jakby brzmienie oraz dużo klawiszy, co też jest ciekawym zabiegiem, jeżeli chodzi o taką ostrą i dziką muzykę, od których w tamtym czasie oczywiście muzycy jakby stronili. Oni je zastosowali i wyszło im to naprawdę na dobre. Do tej pory płyta nic nie straciła ze swojej świeżości. Nadal pięknie kopie w ryło. Nemesis Divina to niewątpliwie płyta kultowa i wydaje mi się, że zawsze powinniśmy mieć gdzieś ją pod ręką, żeby tylko ją włożyć do odtwarzacza, wcisnąć play i posłuchać dalej. Niewątpliwie jest to kwintesencja black metalu lat 90. Do albumu został zrealizowany również teledysk do utworu Mother North, którego reżyserem był sam Satyr. W teledysku chłopaki wyłaniają się z mgieł w trupio bladych twarzach. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że wzięła w nim udział również ówczesna dziewczyna Satyra, która występuje w teledysku nago. A jak wiemy, nie ma jak fajnie wyginająca się w takt muzyki goła baba. Posłuchajmy teraz fragmentów płyty. Zespół wyciągnął z bleku to, co jest najlepsze i umieścił właśnie na niej. Płytę otwiera okrzykiem This is Armageddon, kawałek A Dawn of the New Age, który nawiązuje do apokalipsy świętego Jana i końca świata. Po tym kawałku już nie ma odwrotu. Forkeset to kawałek z folkowymi naleciałościami. Na szczególną uwagę zasługuje mega podniosła końcówka utworu. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć tutaj o Mother North, który jest niewątpliwie hymnem black metalu. Wspaniałe pasaże gitarowe, zwolnienia, a wszystko spaja wokal Satyra. I jak przystało na rasowy black metal, mamy również ekstremalne fragmenty. A teraz rzućcie uchem na tę monumentalną zagrywkę klawiszową. Trzeba przyznać, że twórcy okładki wręcz w niesamowity sposób udało się na jednym zdjęciu przedstawić całą kwintesencję bytności norweskiej. Widzimy na niej sokoła przybitego do odwróconego krzyża, zwierzęcą czaszkę, a wszystko razem zaczyna trawić ogień. Słowa dalsze są zbędne. Cała wkładka, jak widzicie, jest wykonana w sposób bardzo profesjonalny, co w tamtych czasach nie było dość częstą praktyką. Mamy tutaj wysokiej jakości zdjęcia członków zespołu,
Na przykład pośrodku satyr siedzi na tronie, nad nim sokół, podnosi czaszkę, a wszyscy są ponabijani ćwiekami. Strony z tekstami utworów są wykonane na szarym tle i to jest bardzo dobry zabieg, żeby je oddzielić od tej części sesyjnej wkładki. Płyta CD prezentuje się w ten oto sposób. Na tyle pudełka, na takim drewnianym tle mamy tytuł płyty, wyszczególnione utwory oraz nazwę wydawcy, czyli Moonfog. I powiem Wam więcej, minęło prawie 30 lat od wydania tej płyty, a uważam, że jeżeli chodzi o sesję i wydanie jej, jest to najlepiej wydana płyta black metalowa w ogóle. Mówiąc o Satyrykonie, nie sposób nie podzielić się z Wami jedną ciekawostką. Otóż gdy będziecie w Norwegii, polecam w Oslo Muzeum Munka. Tam na ostatnim piętrze jest taka sala Satyricon and Munk. Satyricon zrobił muzykę do grafik Munka. Wchodzicie do takiej ciemnej, czarnej sali, w której tylko są podświetlone grafiki Munka. Siadacie i naprawdę odpływacie w głąb nocy. Jest to taka ciężka elektronika, coś w klimacie Intermezzo 2. Naprawdę bardzo polecam fanom Satyricon. I na koniec powiem Wam, że Satyricon zawsze był moim ulubionym zespołem od czasów poznania ich muzyki w Carnage'u, w takim sklepie koło hali Mirowskiej, gdzie kupowało się płytę metalową i tam została mi polecona właśnie jedynka. Jednak nie spodziewałem się, że na Trójce zrobią coś tak wielkiego i przełomowego. Należy tylko włączyć i słuchać. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!